Doświadczenie sytuacji kryzysowych bądź dramatycznych może prowadzić do szeregu objawów, w tym do rozwinięcia tzw. zaburzenia stresu pourazowego PTSD. Abyśmy mogli mówić o PTSD, musi być spełnionych szereg kryteriów. Pierwszym kryterium to jest doświadczenie wydarzenia traumatycznego, a więc takiego, które wiąże się z zagrożeniem, czy to fizycznym, czy to śmiercią, czy poważnym zranieniem. I nieważne jest, czy to zagrożenie miało charakter bezpośredni, czy było zapośredniczone bądź dotyczyło osób nam bliskich. To w tym momencie nie ma znaczenia, ponieważ w równym stopniu może prowadzić do sytuacji, w której dziecko nie radzi sobie właśnie z takim zagrożeniem, czy to względem siebie, czy względem osób bliskich. Następnie musi pojawić się co najmniej jeden objaw w zakresie tego, w jaki sposób funkcjonujemy. To mogą być szeregu rodzaju myśli mimowolne, tak zwane myśli intruzywne, wspomnienia wydarzenia traumatycznego. To może być doświadczanie wydarzenia traumatycznego w snach. To może być doświadczenie dysocjacyjne, flashbacki. One polegają na tym, że dana osoba, dziecko doświadcza z pełną intensywnością reakcji, jak gdyby była w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. To może być doświadczenie silnego, trwałego stresu związanymi z różnymi bodźcami, które choć teraz, w tej sytuacji nie stwarzają zagrożenia, to one współwystępowały sytuacją traumatyczną. Pamiętam, mam znajomego, który opowiadał kiedyś o doświadczeniu wypadku samochodowego i w ramach tego wypadku samochodowego gdzieś tam w tle pojawił się kebab. Zapach kebabu, widok kebabu. Kebab co do zasady nie musi wiązać się dla nas w żadnym stopniu sytuacją traumatyczną, ale u niego współwystępowanie z bezpośredniego zagrożenia życia właśnie z tym kebabem wiele miesięcy później prowadziło do tego, że za każdym razem, kiedy widział, czuł bądź był w jakiejkolwiek obecności kebaba, nagle okazywało się, że ogromne emocje zaczynały brać nad nim górę i właśnie zachowywał się, jak gdyby był w bezpośrednim zagrożeniu życia. Dlaczego? Właśnie dlatego, że pewne bodźce, które współwystępują, one potem mogą dodatkowo wywoływać w nas doświadczenia związane z daną sytuacją, tak zwane flashbacki, gdzie wszystkie emocje pojawiają się ponownie. To jest bardzo silna, może pojawiać się właśnie reakcja fizjologiczna pod wpływem tego typu wspomnień. Również to jest kryterium związane z unikaniem. Unikamy szeregu rodzaju bodźców, które mogą nam przypominać o danym wydarzeniu. To jest unikanie myśli, uczuć, różnych stanów fizjologicznych, które mogą wzbudzać te wspomnienia. To jest unikanie osób, miejsc, rozmów, tematów, w jakikolwiek sposób mogących wiązać się z sytuacjami traumatycznymi. To jest również kryterium zmiany. Zmiany w zakresie tego, jak myślimy i jak się czujemy, które ewidentnie są związane z pogorszeniem się naszego funkcjonowania. To jest niemożność przypominania sobie ważnych elementów wydarzenia traumatycznego, podczas gdy to wydarzenie pojawia się w sposób spontaniczny, pod wpływem różnych bodźców znajdujących się w naszym otoczeniu. To jest trwała, wzmożona negatywna ocena siebie, innych, świata. To może być obwinanie się lub innych zapałów i konsekwencje wydarzenia. To mogą być negatywne, stałe stany emocjonalne, bardzo różnorodne. Wstyd, złość, strach. To może być utrata zainteresowania aktywnościami, które wcześniej jak najbardziej sprawiały nam przyjemność. To może być poczucie wyobcowania i obojętność wobec innych osób. No i to jest niemożność doświadczania pozytywnych emocji, tak zwana anhedonia. Pomimo tego, że my jako nauczycielki, nauczyciele możemy się starać, aby poprawiać czyjś nastrój,
to może nie mieć efektu. Nie dlatego, że dzieci bądź dane osoby nie chcą, a dlatego, że nie potrafią, właśnie pod wpływem traumy. Kolejnym kryterium są zmiany w zakresie pobudzenia, które najczęściej ulega pogorszeniu po danym wydarzeniu. To są zmiany związane z drażliwością i agresywnością, również impulsywnością, niemożnością kontroli swoich emocji, uczuć. Mogą być zachowania samoautodestrukcyjne. To jest również ciągła gotowość, bycie w ciągłym napięciu, na czyhające niebezpieczeństwo. To jest podwyższona podatność na bycie wystraszonymi. To jest ciągłe poszukiwanie, monitorowanie otoczenia w kierunku elementów, sygnałów zagrażających. To jest trudność w koncentracji. Trudno powiedzieć, żeby dziecko, które ciągle wyczekiwało, czy poszukiwało, oczekiwało zagrożenia, żeby mogło się skupić na to, co się dzieje na lekcji, na tematach merytorycznych. To są również zaburzenia snu, zaburzenia czuwania. Trudno wówczas mówić o zharmonizowanym rozwoju, o skupianiu się na lekcji, kiedy jesteśmy owładnięte i owładnięci właśnie pogorszonym samopoczuciem oraz zmianami w zakresie pobudzenia. Ostatnie kryteria wiążą się m.in. z czasem trwania. Co najmniej miesiąc muszą trwać te zmiany, te objawy, niektóre z nich, i one muszą prowadzić do znaczącego dyskomfortu i zakłócenia naszego codziennego funkcjonowania. Również nie mogą być wyjaśniane innymi przyczynami, pobieraniem leków, chorobami psychicznymi, zaburzeniami. Wszystkie te elementy muszą być bezpośrednio związane z wydarzeniem traumatycznym. Myślę, że na zakończenie tego bardzo krótkiego mini wykładu chciałbym, żeby Panie i Panowie wiedziały, że dziecko, które doświadcza wydarzenia traumatycznego, musi być otoczone opieką specjalistyczną przez osoby do tego przeszkolone i kompetentne. I nikt z Państwa nie jest zobowiązany do leczenia tak naprawdę osób doświadczających zespołu stresu pourazowego, ponieważ to nie jest ani miejsce, ani czas i tego, myślę, że nikt od Państwa nie oczekuje. Niemniej jednak bardzo ważnym jest, aby wiedząc, czym jest stres pourazowy, czym jest to zjawisko PTSD, ważne jest, aby odpowiednio dostosować swoje oddziaływania w klasie, w szkole i jednocześnie współpracować z osobami, których zadaniem jest właśnie pomóc w przepracowaniu zespołu stresu pourazowego. Ta współpraca między specjalistami i nauczycielkami, nauczycielami w tym zakresie jest całkowicie bezcenna.